Wyobraź sobie, że ruszasz na spokojną, górską trasę rowerową. Piękne widoki, czyste powietrze, rzeka, jezioro, brzmi jak bajka. A teraz wyobraź sobie, że kończysz tą wycieczkę z zawrotami głowy w Kauflandzie, popijając kole na dziale z napojami, bo z 34 stopniami Celsjusza nie ma żartów. Cześć, tu Przemek. Dziś opowiem Ci, czy warto przejechać trasę Velosoła z perspektywy początkującego rowerzysty. To nowa tematyka na kanale, także liczę na Waszą pomoc w komentarzach. Velosoła przejechałem z Rajczy do Żywca i z powrotem. W sumie wyszło ponad 90 km, bo pokręciłem się jeszcze trochę wokół Jeziora Żywieckiego. Od razu zaznaczę, że nie będzie to typowa relacja z trasy. Takich znajdziecie mnóstwo w internecie. To będzie moja szczera opinia, plusy, minusy, co mnie zaskoczyło, a co rozczarowało. Jeśli to Was interesuje, to kręcimy. Velosoła to nowa trasa rowerowa w Beskidach. Oficjalnie liczy około 40 km i prowadzi z Rajczy do Żywca. Jest to trasa zróżnicowana. Trochę pojedziecie po asfalcie, trochę po chodniku, a trochę po szutrze. To nie jest pętla, więc musiałem wrócić tą samą drogą, ale dzięki temu lepiej poznałem oba kierunki. Szlak jest w miarę łagodny, bez dużych przewyższeń. Dla kogoś, kto dopiero wchodzi w temat rowerowych tras, jest to idealny poziom. Ja jechałem starym, ponad 20-letnim crossem i nie było z tym żadnego problemu. Ja tę trasę zrobiłem w 34-stopniowym upale, a przyznam się szczerze, nie piłem tyle, ile trzeba. Wiał lekki wiaterek, więc ciało nie czuło tego gorąca tak bardzo. Efekt? W drodze powrotnej zaczęło mi się kręcić w głowie i musiałem awaryjnie zjechać do Kauflanda. Tam coś zjadłem, wypiłem kole i dopiero wtedy mogłem ruszyć dalej. Morał? Nawadniajcie się i nie lekceważcie górskiego słońca, nawet jeśli wydaje się Wam ok. Dobrze, teraz konkrety. Co mi się podobało? Po pierwsze, łąka w Milówce. To nie jest oficjalny punkt widokowy. Nie ma tam żadnej tabliczki pod tytułem "Tu warto się zatrzymać", a mimo to magia. Ścieżka przez zagajnik, mały mostek i nagle otwarta, słoneczna przestrzeń. Miękkie światełko, cisza, góry w tle. Nic, tylko pieprznąć rower w trawę, rozłożyć kocyk i można sobie pochillować. Po drugie, start w Rajczy. Ma swój klimat, taki napawający wyprawowo. Według mnie bardzo fajne miejsce. Trzecia sprawa, lokalne miejscowości. Jedziecie przez wsie z beskidzkim klimatem. To zupełnie inna jazda niż po mieście czy przez las. Warto też zatrzymać się w parku w Wieprzu. Można tam sobie usiąść na ławeczce, a ci, którzy lubią górskie rzeki, mogą przejść tajemnymi miejscami, których jest tam bez liku, do Soły i tam sobie pochillować. No i jeszcze jedno. Przystanek w Węgierskiej Górce. Świetne miejsce na lody albo ciastko. Tym razem go ominąłem, ale zazwyczaj się tam zatrzymuję. I nie jest to ukryta promocja, naprawdę to miejsce polecam, bardzo fajne. No dobra, teraz mniej przyjemna część. Co mnie zirytowało albo zaskoczyło negatywnie. Po pierwsze, problemy z parkowaniem w Rajczy. Trasa jest popularna, a brakuje miejsc, gdzie można zostawić samochód bez stresu. Ja znalazłem miejsce koło cmentarza, ale wyobrażam sobie, że osoby mniej zorientowane bądź niewiedzące, że jest taka możliwość, będą miały problemy z zaparkowaniem, także tutaj ci, którzy tą trasę wymyślili, powinni też pomyśleć o jakimś parkingu typowo dla rowerzystów. Po drugie, trasa jest trochę poskładana z różnych fragmentów. Jednolitości tu na pewno nie ma i wyobrażam sobie, że komuś może to przeszkadzać. Fragmenty z ruchem samochodowym. Kilka odcinków to zwykła droga publiczna, a ruch bywa spory. Uwierzcie mi, w tym regionie naprawdę ruch bywa spory i może być niebezpiecznie. I wreszcie punkty serwisowe. Ja znalazłem kilka i wszystkie miały uszkodzone końcówki. Jak na 2024 rok, kiedy tam jechałem, no były praktycznie bezużyteczne, a muszę przyznać, że tą trasę robiłem miesiąc po otwarciu, także dosyć szybko zostało pouszkadzane to wszystko. Jeśli planujecie przejechać Velosoła, to teraz kilka rzeczy, o których powinniście pamiętać. Po pierwsze, zabierzcie więcej wody, niż Wam się wydaje, że potrzebujecie. Róbcie sobie przystanki. Milówka i Wieprz, a także sztosowe Jezioro Żywieckie
To naprawdę świetne miejsca do odpoczynku. Pamiętajcie, że to nie jest pętla, zaplanujcie sobie powrót. Jeśli lubicie chill, to weźcie ze sobą kocyk i zatrzymajcie się na tej łące, o której mówiłem. No i najważniejsze, nie jedźcie w samo południe przy 30 plus stopniach. Serio. Czy warto? Według mnie tak. Velosoła to nie jest perfekcyjna trasa, ale jest klimatyczna, malownicza i bardzo, bardzo beskidzka. Dla kogoś, kto lubi góry i nie oczekuje asfaltu od początku do końca, to naprawdę świetny wybór. Może następnym razem zrobię ją w odwrotną stronę, z Żywca do Rajczy. No a Wy jechaliście już Velosoła? Napiszcie w komentarzu, co Wam się podobało, a co nie. A jeśli znacie inne fajne górskie trasy rowerowe, no to też sekcja komentarzy jest dla Was. A jeśli mało Wam górskich klimatów, no to może te filmy Was zainteresują. Ciao!